Nie chcemy delegować tak zadań, żeby tworzyć problemy. Jeżeli coś poszło nie tak, jeżeli był ten moment nauki, to wtedy to jest bardzo ważne, ale jeżeli poszło wszystko dobrze, to też jest ważne. Rozliczacie ludzi z efektów, z tego, co oni zrobią, a nie jak oni to zrobią. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. My się domyślamy, że dana osoba zrobi coś w taki sposób, a tamta osoba się domyśla, o co nam chodzi. Jest to dosyć typowe, zwłaszcza dla naszej branży. Co jest oczywiście wierutną bzdurą i to się nie wydarzy. Będzie duży problem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Przed nami 150. odcinek i postanowiliśmy wprowadzić trochę zmian, a dokładniej wrócić do początku i skupić się na tematach, które są najbardziej istotne dla przyszłych i świeżo upieczonych liderów. Także następne kilka odcinków mogą być trochę inne niż wcześniej i czekamy na informacje od Was w komentarzach, czy to Wam się podoba, czy to daje wartość, czy nie. Pierwszą rzecz na warsztat bierzemy delegowanie, czyli jeden z kluczowych umiejętności lidera, której nikt za bardzo nas nie uczy, kiedy jesteśmy specjalistą, no i mamy naturalne problemy do tego, więc porozmawiamy sobie o tym, czym to delegowanie jest, o co w nim chodzi, jakie mamy obiekcje, jak do tego się przygotować, jakich narzędzi możemy użyć oraz jakie oczekiwania warto tutaj spełnić, wziąć pod uwagę oraz jak te rzeczy monitorować. A dlaczego w ogóle zwróciliśmy uwagę na to delegowanie i dlaczego to jest coś, co uznajemy, że idzie pierwsze w tej naszej apteczce lidera w takiej liście podstawowych narzędzi każdego menedżera? W rozmowach z Wami, a też w naszych obserwacjach zauważamy, że to jest jedna z rzeczy, które najbardziej blokują przed tym, żeby robić ważne rzeczy, żeby myśleć strategicznie, żeby wspierać zespół, żeby realizować te zadania, które od nas jako od liderów się oczekuje i są potrzebne do tego, żeby nasze zespoły dobrze działały. No więc zaczynamy z tym, gdzie jest ten problem z delegowaniem zadań, czemu bardzo często tego nie robimy. Jest to dosyć typowe, zwłaszcza dla naszej branży, czy dla takich branż, gdzie specjaliści są awansowani na stanowiska menedżerskie. My nadal lubimy tę technologię. Często jest tak, że zostaliśmy awansowani, bo my byliśmy tym najlepszym technicznie członkiem zespołu, czy najbardziej wydajnym, czy takim, który ma największą wiedzę i to było przyczyną tego awansu. Więc wychodzimy, czy my, czy nasi przełożeni z takiego założenia, że ja zrobię to lepiej, ja wiem jak to zrobić, więc to zrobię, bo lubię te rzeczy, bo się na tym znam, bo to umiem. To jest naturalne ludzkie podejście. Ale jakie są tego konsekwencje? Możecie sobie wyobrazić, że przede wszystkim buzz factor równa się 1. Czyli coś nam się stanie, jeżeli będziemy tą jedyną osobą, która wie co i jak trzeba zrobić, no to wtedy mamy problem, bo nas nie będzie, weźmiemy urlop, rozchorujemy się, czy zmienimy firmę, no i już nikt nie wie, jak tę konkretną rzecz zrobić. Zresztą o buzz factor mówiliśmy bardzo dużo w odcinku 60. Do tego odcinka i do wszystkich innych odcinków, o których mówimy, zobaczycie linki na nerd.management/150. A jaka jest konsekwencja tego, że nie delegujemy tych zadań, nie dajemy odpowiedzialności, czy nie dajemy właśnie zadań do realizacji naszym ludziom? Nie tylko to, że to nam zawala kalendarz i nie mamy czasu na to, żeby w ogóle pomyśleć o innych rzeczach, ale też nie rozwijamy naszych ludzi. Oni nie nabierają żadnych umiejętności, nie będą w stanie robić tych rzeczy, bo ich nie próbują, nie oddajemy im nic do roboty. W związku z tym tworzyć takie błędne koło. My jesteśmy zawaleni, nie mamy czasu robić innych rzeczy. Nasi ludzie robią cały czas te same swoje rzeczy i nie rozwijają się, nie dostają nic nowego, nic innego, więc też nie mają takiego poczucia, że wzrastają, że wchodzą na wyższy poziom i właściwie tkwimy w tym, w czym byliśmy, nie posuwamy się do przodu jako zespół, jako ludzie, zarówno my, jak nasi podwładni. No i naturalną konsekwencją jest również, że nasza firma też przeważnie nie idzie do przodu tak szybko, jakby mogła. Ale zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób sobie z tym poradzić, to ustalmy, co to jest to delegowanie, o co tutaj w ogóle chodzi. I przede wszystkim, jakie są rodzaje delegowania, czyli co można delegować. Najprostsza rzecz to jest delegowanie zadań, czyli ja mam jakieś zadanie do zrobienia.
Na przykład muszę zrobić jakiś raport, muszę coś tam zrelizować na produkcję, muszę sprawdzić realizację jakiegoś zadania, porozmawiać z jakimś vendorem zewnętrznym. To są takie zadania, które ja muszę zrobić. I delegowanie zadania polega na tym, że oddaję to zadanie komuś innemu. Czyli mówię do osoby, która jest w moim zespole: słuchaj, ja miałem takie zadanie, teraz to będzie twoje zadanie. Musisz to zadanie wykonać, no i czekam, aż zadanie będzie wykonane. Czyli nadal to jest taka sytuacja, że ta osoba, której coś dajemy, odpowiada za wykonanie tego zadania, natomiast my cały czas decydujemy, co będzie zrobione, w dużej mierze w jaki sposób, no i odpowiadamy za ten rezultat. Drugi rodzaj delegowania, który widzimy, to jest delegacja odpowiedzialności i uprawnień. Czyli to już nie jest tak, że dajemy konkretne zadanie komuś, tylko zarysowujemy jakiś obszar, za który do tej pory my byliśmy odpowiedzialni albo do jakiego mieliśmy uprawnienia i delegujemy na tę osobę tę odpowiedzialność, te uprawnienia. Wtedy my już nie decydujemy, co będzie zrobione i w jaki sposób, tylko chcemy, żeby to było zrobione, a ta osoba odpowiada właśnie za to, że to będzie zrobione, w jaki sposób będzie zrobione i odpowiada za rezultat. Tutaj przykładem może być chociażby to, że jeżeli chodzi o delegowanie odpowiedzialności, to na przykład możemy na kogoś zdelegować zupełnie, że jest w pełni odpowiedzialny na to, żeby jakaś aplikacja po prostu działała. I wtedy oczekujemy, że będzie spełniać jakieś tam metryki, jakieś KPI-e. W jaki sposób to zrobi? No to zależy od tej osoby. Może zrobić w różne sposoby, w zależności od zasobów, od umiejętności i tak dalej. Delegowanie uprawnień. No chociażby takie najprostsze, które u nas w firmie ja deleguję na moich team liderów, to jest chociażby decyzje dotyczące urlopów, dysponowania funduszami, jakichś zmian w zespołach i tak dalej. Czyli to są uprawnienia do podejmowania określonych decyzji, których ja nie muszę podejmować. Rodzaje delegowania to nie wszystko, ponieważ ważne są jeszcze poziomy, a poziomy w określeniu tych poziomów delegowania, czyli metod, jakich możemy użyć z naszymi ludźmi, w zależności od tego, jak my się czujemy z tym delegowaniem, jak nasi ludzie się czują z przyjmowaniem rzeczy, które chcemy im delegować, to na stronie odcinka, czyli nerd.management/150, znajdziecie linki do narzędzia, które się nazywa Delegation Board. I to jest świetne narzędzie i świetne ćwiczenie, które stosujemy z naszymi ludźmi. Polega ono z grubsza na to, że mamy pewną skalę poziomów delegowania, kiedy na przykład na poziomie pierwszym my dokładnie mówimy wszystko, co ma być zrobione, jak ma być zrobione danej osobie, czyli zrzucamy na osobę dany temat i tylko niech się nie waży zrobić czegoś inaczej, jak mu powiedzieliśmy, to jest ten poziom pierwszy, do poziomu 7, kiedy delegujemy wszystko, właśnie to, co Krzysiek powiedział, czyli i zadanie, i uprawnienia, i sposób wykonania, i to, co dana osoba z tym zrobi. A po środku mamy cały wachlarz możliwości do tego, w jaki sposób danej osobie my, jako menadżerowie, możemy przekazać dane zagadnienie, a z drugiej strony jaki ta osoba ma wpływ na to, jak to będzie zrobione, co zrobi. I też konsultując z wami, rozmawiając z wami, używamy często tego narzędzia do określenia, jak możecie lepiej pracować ze swoimi zespołami, więc jeżeli chcecie szkolenie dla siebie czy dla swoich ludzi, to wiecie, gdzie nas szukać. Dobra, więc czas na to, żeby zidentyfikować rzeczy, które są do delegowania i po co to delegować. Więc pierwszą rzeczą, którą warto wziąć na warsztat, to zastanowić się, co ci zżera czas, a co mogą zrobić twoi ludzie. Czego ty nie powinieneś robić, a robisz, co jest istotne, co musi być zrobione, no ale zdecydowanie lepiej, żeby zajął się tym ktoś niż ty. I często to są rzeczy drobne, często to są rzeczy takie, które są bardziej techniczne, bardziej związane z rzeczami, które na przykład muszą być zorganizowane w firmie, czy przypilnowane, a może się tym zająć ktoś inny. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto zdelegować. Drugą rzeczą to są miejsca i obszary, gdzie widzisz potencjał do nauki. Chciałbyś, żeby ludzie się czegoś nauczyli, albo zastanawiasz się, czy twoi ludzie na pewno są w stanie zrobić konkretne rzeczy. Więc wtedy warto zdelegować im takie zadania, które pomogą im się czegoś nowego nauczyć, odkryć jakieś umiejętności, może zautomatyzować jakieś procesy lub nawet i ogarnąć kalendarz, z którym mogą mieć problemy. Kolejną rzeczą to są wszystkie rzeczy upierdliwe, ale teraz uwaga, upierdliwe, takie, które są upierdliwe dla ciebie, ponieważ jak mówiliśmy w odcinku 70 o profilach osobowości, no, każdy człowiek jest inny i teraz jeżeli są rzeczy, które są upierdliwe dla ciebie, to naturalnie zżerają twój czas, twoją energię, sprawiają, że ci się odechciewa pracować,
A prawdopodobnie, jeżeli masz zespół zbudowany w taki sposób, że masz różne kompetencje i różnych ludzi w zespole, są duże szanse na to, że te rzeczy, które są upierdliwe dla ciebie, to są ulubione taski, ulubione zagadnienia któregoś z twoich ludzi. Więc on to chętnie, z przyjemnością od ciebie zabierze, a ty będziesz miał dzięki temu więcej przestrzeni, więcej czasu. Więc nie traktuj tych upierdliwości jako coś, co to jest idealny temat do zdelegowania, bo ja tego bardzo nie chcę i nikt z moich ludzi tego nie chce, ale poszukaj tych ludzi, którzy wręcz bardzo lubią tego typu zadania i dzięki temu będzie to dobre i dla ciebie, bo uwolnisz sobie czas, i dla ludzi. No i ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna, no bo pracujemy w firmie, pracujemy w projekcie, no ale wcześniej czy później albo pracę zmienimy, albo po prostu zejdziemy z tego świata. I dobrze by było, żeby biznes działał dalej. Więc wchodzi temat sukcesji i tego, co się stanie, kiedy ciebie już w tej firmie nie będzie. Jako menadżer musisz zadbać o to, żeby przygotować swojego następcę, żeby był ktoś, kto ogarnie twoje zadania, powoli go wdrażać i tutaj delegowanie jest świetnym narzędziem do tego, żeby wdrażać swojego następcę czy osobę, która będzie cię zastępować nie tylko kiedy ciebie nie będzie, ale również kiedy będziesz na dłuższym urlopie lub kiedy coś ci się stanie. Ale delegowanie to nie tylko jest, co będziemy delegować i w jaki sposób to dopasujemy do ludzi profilów, tak jak Paweł o tym wspomniał. Ważne jest, żeby dopasować to do umiejętności. I tylko żeby było jasne, niekoniecznie chodzi o to, żeby obniżyć ten poziom do minimum umiejętności, które ludzie mają. Ale dobra, jak podchodzimy do tego, w jaki sposób, patrząc na to, co możemy zdelegować, dopasowujemy właśnie do umiejętności ludzi. I tu jest pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to jest coś takiego, co się nazywa Task Relevant Maturity. To było zdefiniowane przez Andy Grove, bardzo znany, taki legendarny wręcz można powiedzieć CEO Intela. Po polsku to się tłumaczy trochę jako taka dojrzałość zależna od zadania. I o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że kiedy się zastanawiamy, na ile chcemy być hands-off, czy tak mikro zarządzać, bo takie mikro zarządzanie, mikro management to też nie jest złe, bo czasami niektórzy tego potrzebują. Warto się zastanowić, na ile osoba, której coś delegujemy, potrzebuje wsparcia w realizacji tego zadania. Bo to nie jest tak, że Kowalski jest świetny we wszystkim, a Nowak jest średni we wszystkim, a w ogóle Iksiński jest we wszystkim beznadziejny. Przeważnie jest tak, że to maturity, czyli ta dojrzałość ludzi właśnie jest task relevant, czyli zależna od zadań. Dla konkretnego zadania Kowalski będzie świetny, a dla innego będzie dosyć słaby, bo nie ma doświadczenia, bo nie lubi tego, bo są różne sposoby, różne tutaj uwarunkowania. I Task Relevant Maturity właśnie mówi nam o tym, że musimy dopasować te zadania w różny sposób do różnych uwarunkowań, możliwości, które ludzie przejawiają. Nie będę wchodził w szczegóły, bo o tym mówiliśmy bardzo szczegółowo w odcinku 21 na temat właśnie tego, ile możemy dać swobody naszym ludziom w różnych zadaniach. Tylko wam powiem, że zobaczcie sobie ten odcinek 21. Natomiast druga rzecz, o której tam mówiliśmy, to jest Waterline Principle i to jest już takie bardziej ogólne, niezależne od konkretnej osoby, tylko w skali zespołu. Waterline to jest taka linia na łódce, jak łódkę mamy zanurzoną w wodzie, to jest taki właśnie poziom. Powyżej tego poziomu, jeżeli nawet ktoś zrobi coś głupiego, zrobi dziurę w kadłubie, no to wiemy, że nic takiego bardzo dużego się nie stanie, usiądziemy, załatamy tę dziurę, będzie ok. Ale jeżeli ktoś nam zrobi dziurę w burcie poniżej poziomu wody i to jeszcze jak jesteśmy w rejsie albo na zawodach, no to wtedy będzie duży problem. I właśnie Waterline to jest ustalenie, jakie ryzyko zespół czy my możemy podejmować i jest to ok, bo wiemy, że w razie czego sobie damy radę, a jakie jest to ryzyko, gdzie musimy naprawdę dobrze przypilnować, żeby tam nie wydarzyło się nic złego. I to też wpływa na to, co możemy zdelegować, w jaki sposób, albo w jaki sposób będziemy to kontrolować. Natomiast kolejna rzecz, i to już ostatnia z takich istotnych w dopasowywaniu do umiejętności, to jest to, żeby pamiętać, że nie jest właśnie tak, że patrzymy, jakie są maksymalne możliwości Kowalskiego i dajemy mu trochę poniżej, żeby dał sobie radę, tylko raczej staramy się dawać takie trochę wyższe cele. To się nazywa giving stretch goals albo raising the bar. Czyli zawsze starajmy się, żeby jednak to zadanie było odrobinkę mniejszą albo większą powyżej tego, co dana osoba może zrobić. Oczywiście nie zawsze, bo takie życie w ciągłym napięciu, w ciągłym na 110% na wysokich obrotach to też jest wykańczające, ale warto popatrzeć, żeby zadania, które dajemy ludziom,
były trochę powyżej tego, co mogą zrobić, żeby oczywiście się rozwijali, żeby robili cały czas trudniejsze, cały czas ciekawsze rzeczy. Oczywiście to jest zawsze gwiazdka. Czasem jest tak, że ktoś jest w takim momencie swojego życia, że niekoniecznie się nadaje do tego, żeby w tym momencie dawać mu super trudne zadanie. Może chce odbębnić te 8 godzin przez najbliższe 2 miesiące, bo nie wiem, dziecko mu choruje albo coś. To też wynika trochę z takiej intuicji, którą sobie wyrabiamy z czasem, której uczymy się z doświadczenia, ale też z rozmów z bardziej doświadczonymi ludźmi. No i dalej możemy pojechać do oczekiwań, jakie mamy w kontekście delegowania, bo często te oczekiwania prowadzą nas do problemów, ponieważ oczekujemy, że jeżeli coś powiemy raz, no to się wydarzy i ktoś to weźmie i zrobi dokładnie tak, jak powiedzieliśmy, w ogóle zrozumie nas idealnie i zrobi tak, jak my byśmy to zrobili, co jest oczywiście wierutną bzdurą i to się nie wydarzy. Musisz sobie uświadomić już na samym początku, że oczekując od kogoś, że zrobi coś dokładnie tak samo jak ty, to tak naprawdę robisz sobie i tej osobie problem. Ponieważ to, co jest ważne w delegowaniu, żeby jasno komunikować te oczekiwania, na czym nam zależy, co chcemy uzyskać. I to jest ważne, żeby wytłumaczyć to jak dla robota. Nie powiedzieć 3 słowa i 5 skrótów myślowych, które tylko wy macie w głowie, a dosłownie jak dla robota, czyli instrukcja po instrukcji. Weź ładzik, podnieś do góry, skręć w lewo, obróć i tak dalej, i tak dalej. Trzeba dokładnie, jasno i klarownie mówić, o co nam chodzi w tym zadaniu, czy w tym temacie, który chcemy zdelegować. Trzeba się upewnić, że dana osoba to rozumie, bo jeżeli nie zrobimy tego szczegółowo, no to wejdziemy w taki tryb domyślny i ten tryb domyślny jest problematyczny, no bo ponieważ my się domyślamy, że dana osoba zrobi coś w taki sposób, a tamta osoba się domyśla, o co nam chodzi. I na przykład w odcinku 143 o tym, kiedy skończyć dawać feedback i zacząć działać, dokładnie o tym mówiliśmy, że ten tryb domyślny jest problematyczny i prowadzi do dużych nieporozumień i do sytuacji, których nie chcemy. Nie chcemy delegować tak zadań, żeby tworzyć problemy, więc to od nas zależy, jako od menadżerów, osób, które delegują zadania, w jaki sposób to przekażemy. Ale warto tutaj dodać, musicie pamiętać, co delegujecie, bo jeżeli delegujecie na kogoś zrobienie zadania i faktycznie z tego Task Relevant Maturity wynika, że ta osoba potrzebuje więcej wsparcia, no to mówicie krok po kroku. Natomiast jeżeli delegujecie na przykład odpowiedzialność, to nie mówicie, co ta osoba ma krok po kroku zrobić, tylko ta szczegółowość, o której mówił Paweł, dotyczy tego, że szczegółowo definiujecie granice odpowiedzialności. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi tutaj o to, że zawsze musi być mikromanagement. I to nas prowadzi do ostatniej rzeczy w kontekście oczekiwań, czyli tego, w jaki sposób też rozliczać te zadania, bo kiedy delegujecie czy to uprawnienia, czy to zadania, rozliczacie ludzi z efektów, z tego, co oni zrobią, a nie jak oni to zrobią, ponieważ to jest najczęstszy problem, kiedy początkujący liderzy zaczynają się wyżywać na swoich ludziach albo źle ich oceniać, ponieważ zrobili coś inaczej niż my byśmy zrobili. I właśnie o to chodzi, bo prawdopodobnie zrobią coś lepiej, inaczej, szybciej, wygodniej dla nich, więc nam nic do tego, jak to będzie zrobione. W kontekście danego zadania rozliczasz z rezultatów, a nie z tego, jak coś zostało wykonane. A jak już jesteśmy przy rozliczaniu, to warto wspomnieć o monitorowaniu, bo prawie nigdy nie będzie tak, że rzucamy kogoś na zadanie i mówimy, dobra, spotykamy się za 2 miesiące i powiesz, jak poszło. Tylko musimy monitorować postępy. Monitorowanie przybiera różne formy, no i to też z intuicją, czy z wiedzy, czy właśnie z rozmowy z nami nabierzecie tego doświadczenia i umiejętności, w jaki sposób monitorować te postępy, ale takie istotne wytyczne to jest to, żeby brać pod uwagę właśnie to Task Relevant Maturity. Osoby, którym to zadanie bardzo dobrze pójdzie, które mają odpowiednie zarówno umiejętności, jak i tę chęć, to monitorowanie będzie bardzo takie delikatne. Tylko zapytanie raz na jakiś czas, czy wszystko idzie w porządku chociażby i wtedy możecie liczyć, że ta osoba powie tak, to znaczy, że jest wszystko w porządku, a jeżeli będzie miała problem, to możecie mieć pewność, że powie wam, słuchaj, potrzebuję jakiejś pomocy. To zależy właśnie od tego, w jaki sposób ta osoba jest przygotowana do tego zadania. Ważne, żeby nie mikromanage'ować, nie robić mikrozarządzania, o tym powtarzamy cały czas. W 52 odcinku zresztą dużo mówiliśmy o mikromanagemencie, więc to tutaj was odsyłamy. A z drugiej strony częścią nauki to, że jest to, że czasem może się coś nie udać i czasem korzystamy z takiej techniki
pozwalania na wypierdzielenie się, na wywalenie, właśnie po to, żeby ktoś się nauczył. Czasem jest to wartościowe. I znów wiadomo, musimy pamiętać o waterline principle, czyli nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś się wypierdzielił w czymś, co jest bardzo ważne, wysoka stawka, ale czasem jeżeli jest niska stawka, jeżeli widzimy, że ten ktoś może się wypierdzielić, bo się wtedy nauczy na własnych błędach, to czemu nie? Możemy również to dopuścić. Żeby było jasne, to nie chodzi wtedy o takie złośliwe haha, wywali się, bardzo mu tak dobrze, tylko czasem się zdarza tak, ja mam takie doświadczenie, że ktoś ma jakąś swoją wizję, coś chce zrealizować bardzo mocno po swojemu. I ja wtedy mówię, dobra, w porządku, zrób po swojemu. Czasem się okazuje, że to po swojemu to jest dobrze. To było inne podejście, o którym ja nie wiedziałem, albo nie było w moim stylu, a czasem okazuje się, że to inne podejście powoduje właśnie jakąś awarię, jakiś problem. I to też jest okej, bo właśnie w ten sposób się ludzie uczą. Kolejna rzecz to dawanie feedbacku, który trzeba dawać na bieżąco. Jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, biorąc pod uwagę oczywiście te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. W odcinku 63 bardzo dużo o tym mówiliśmy i nawet mieliśmy taki fajny tytuł, czy lubisz chodzić z majonezem na brodzie. Jeżeli dobrze pamiętam, chodziło o to, że kiedyś właśnie ubrudziłem się kanapką z majonezem też za czasów biurowych, jak pan kanapka przychodził. No i jakoś tak nikt mi o tym nie powiedział przez jakiś czas i było mi bardzo przykro. Czasem, jeżeli coś jest ewidentne, to warto na to zwrócić uwagę. No i pod sam koniec elementem monitorowania również jest retrospekcja. Jeżeli coś poszło nie tak, jeżeli był ten moment nauki, to wtedy to jest bardzo ważne, ale jeżeli poszło wszystko dobrze, to też jest ważne, bo uczymy się również sukcesów i również przeglądamy sobie sukcesy. I to jest ten element nauki i monitorowania. Delegowanie, jak widzicie, to nie jest rzecz straszna i trudna. Jest parę aspektów, o których warto pamiętać, nad którymi warto się zastanowić się nad tym, w jaki sposób możecie to wykorzystać. I w kolejnych odcinkach, tak jak i w tym, chcemy dorzucić pewien taki blok, żebyście mieli okazję sami się zastanowić nad tym, w jaki sposób do danego zagadnienia podejść. Więc w kontekście delegowania zastanów się, jak zdecydujesz, co zdelegujesz. Już często mamy tych rzeczy dużo, tak jak już mówiliśmy, dobrze się zastanowić, co będzie pierwsze i na co możesz sobie pozwolić ze swoimi ludźmi. Potem zastanów się, jak zmniejszysz ryzyko, no bo jeżeli jest za duże, no to się wykoleicie, jeżeli jest za małe, nikt się niczego nie nauczy. To jest dobra rzecz do przemyślenia. No i na koniec zastanów się, w jaki sposób opiszesz to zadanie do wykonania i czy to nie będzie przypadkiem tak, że opisując zadanie do zdelegowania stracisz bardzo dużo szczegółów lub zamieścisz bardzo dużo skrótów myślowych, które sprawią, że druga osoba nie będzie miała pojęcia, o co ci chodzi. To jest oczywiście kilka takich pytań na rozgrzewkę dla Ciebie, żeby wejść w to delegowanie i zastanowić się, w jaki sposób chcesz to zrobić, w jaki sposób możesz to zrobić. Natomiast to są jedne z pytań, które zadajemy w czasie konsultacji z osobami, które do nas się zgłaszają, żeby im pomóc rozplątać trochę różnych zagadnień, różnych problemów. I mamy już kilka sukcesów, gdzie pomagaliśmy menedżerom mniej lub bardziej doświadczonym rozwiązywać ich problemy w ich zespołach. Nie mamy już dużo miejsc, ale jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana tym, żeby popracować nad delegacją albo nad innymi zagadnieniami, to zapraszamy Cię do formularza, który mamy pod adresem nerd.management/konsultacje. No i może uda nam się wspólnie popracować. Natomiast niezależnie od tego, tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest pierwszy z takich odcinków, w którym schodzimy do podstaw i przerabiamy te podstawy. Na podstawie tego, jaki odzew od Was zobaczymy, będziemy przygotowywać dodatkowe materiały, pytania, kanwasy, checklisty i różne materiały do nauki indywidualnej, czy wspólnej, czy w ogóle pracy i wdrażania tego w firmach. Więc jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, zapisuj się do naszego newslettera na nerd.management/newsletter i będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie. To tyle na dzisiaj. Widzimy się za 2 tygodnie we wtorek o 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!